Śmierć dziecka wydaje się być w ogóle wbrew naturze. No bo nie tak miało być, to nie tak. To jest jakaś pomyłka. Mówić o śmierci dziecka, no to kto chce słuchać. Ale taka jest rzeczywistość, że dzieci umierają. I jest ten kawałek medycyny poświęcony tym dzieciom. Ten kawałek, który ma im pomóc w tym momencie, kiedy medycyna wyleczyć nie potrafi. To, co może zachwycić w medycynie paliatywnej, to jest to, że to jest jedyna medycyna, która patrzy nie tylko na chorego człowieka, ale patrzy też na jego otoczenie, bo to wszystko jest ważne. Kiedy już wiemy, nie potrafimy wyleczyć, to teraz cel jest inny. Teraz mamy sprawić, żeby jakość życia tego człowieka, w przypadku naszego hospicjum dziecka, była jak najwyższa. Do pani wczoraj Wiktoria, tak? I przyjdzie, umówiona jest panią. No, bo ona nie musi być długo, nawet wie pani, jakby była 20 minut, ale tą oddechówkę zrobiła, to jest zawsze inaczej, nie? No. W 2008 roku tutaj przystąpiłam do zespołu malutkiego wtedy, bo to pani doktor Musiałowicz, która założyła to hospicjum, i ja i jeszcze jedna taka pani pielęgniarka. Była taka bariera u mnie w głowie, tym bardziej, że miałam malutkie dziecko. Moja córeczka wtedy rok miała, to mnie tak troszkę blokowało. W głowie cały czas miałam, że chyba się do tego nie będę nadawać. No a tu jednak... Zebraliśmy się grupą pasjonatów i zbudowaliśmy coś z niczego. To znaczy właściwie nie mieliśmy nic. Oprócz tego, że mieliśmy zapał, mieliśmy wizję tego, w jaki sposób będziemy pomagać dzieciom. No i się zaczęło. Od maleńkiego pokoiku wynajmowanego w jednej z przychodni, gdzie była jakaś taka wnęka, gdzie otrzymaliśmy pierwszy sprzęt, gdzieś tam pożyczony. Każdy pracował jeszcze gdzie indziej, no bo trzeba było z czegoś żyć, a oprócz tego przyjęliśmy do hospicjum pierwsze dzieci. Potem było więcej osób, które o nas wiedziało i zaczęli nam ludzie pomagać. I było więcej dzieci, i było więcej potrzeb, i było więcej próśb, i było więcej personelu, i wszystkiego było coraz więcej. Pracowałem w Monarze, pracowałem z osobami uzależnionymi. Przez wiele lat pracowałem z osobami stosującymi przemoc. Zarówno w warunkach wolnościowych, jak i w zakładzie karnym. Mam taką zasadę, że ja właściwie rozmów o pracy nie odmawiam, więc zawsze idę, tak? A z drugiej strony sobie myślałem, w hospicjum z dziećmi, bo jeszcze hospicjum dla dorosłych w mojej głowie się mieściło. Ale połączenie słów hospicjum dla dzieci, bo nigdy wcześniej o tym nie myślałem, nie zastanawiałem się i to wtedy było dość trudne nawet do połączenia, nie? Ale poszedłem na tę rozmowę. No i to było 8 lat temu. Moja przygoda z Alma-Spei zaczęła się od moich studiów. Była taka akcja Święta Dzieciom. I my z koleżankami z roku zaangażowałyśmy się w tą akcję, a na sam koniec, gdy już zebraliśmy określoną kwotę, cel był określony jako prezenty mikołajowe dla podopiecznych właśnie Alma-Spei. Pojawiła się możliwość wyjazdu i rozwiezienia tych prezentów razem z zespołem hospicjum. To był taki mój pierwszy kontakt z hospicjum i tak trwa już prawie 15 lat. Skończyłem służbę wojskową, byłem żołnierzem zawodowym, no i później szukałem miejsca dla siebie. Wiedziałem wcześniej, że jak skończę służbę, to chciałbym pójść do takiej organizacji, jakiegoś NGO-su, stowarzyszenia, który będzie pomagał na różne sposoby. I trafiło się ogłoszenie o pracę na koordynatora wolontariatu w hospicjum. Zaaplikowałem, poszedłem na rozmowę. No i już jestem tu 3,5 roku. To było 14 lat temu, w 2010 roku byłam mamą, której synek został podopiecznym Alma-Spei. Stąd byłam po tej drugiej stronie niż teraz i byłam już z 2 dzieci nieuleczalnie chorych i przy drugim synku stwierdziliśmy, że potrzebujemy takiej pomocy hospicyjnej.
Zostałam w tym hospicjum dlatego, że widziałam w hospicjum życie. Przede wszystkim nie umieranie. Początek swojego życia zawodowego pracowałam w szpitalu na oddziale zakaźnym. To był jeden z niewielu wtedy, może jedyny nawet, gdzie były tak dobre warunki lokalowe, że były separatki. I na ten oddział były kierowane dzieci zarówno z chorobami zakaźnymi do izolacji, albo dzieci bardzo schorowane. W tym dużo dzieci niepełnosprawnych, żeby rodzice mogli z nimi być, bo to był jeden z nielicznych oddziałów, gdzie mogli rodzice być z dziećmi, że mieli jakiekolwiek warunki. Ale rodzice wtedy mówili, jak jest im ciężko, bo nie było miejsca dla takich dzieci. Oni, jak cokolwiek działo się dzieciom, no byli zdani na szpital. Dzień dobry, proszę bardzo. Dobry, to my. Dzień dobry. A potem zaczął się ruch hospicyjny w Polsce i z biegiem różnych okoliczności powstał pomysł, żeby spróbować zbudować takie hospicjum, gdzie dzieci z jednej strony będą mieć wysoki poziom opieki medycznej, a z drugiej strony zadbamy o coś takiego, co tą opiekę medyczną uzupełni. Pani Anetko, niech Pani opowie, jak miała Kinia napad padaczkowy, te oczne, bo znowu Kinia miała i znowu niech Pani popatrzy. Pani doktor w ogóle takie szerokie oczy do góry i w momencie te oczy za chwilę, bo nie od razu, tylko za chwilę się robią rzeczywiście anijaca mała, że Takie czerwone. Bo akurat Pani Anetka Tak, tu byłam widziała, przy tym. była przy tym. Jak to zrobiła taki. No i niekiedy i nie ropieją jakoś to pomalutku przechodzi tam po 3 dniach. No ale dzisiaj całe to oko, tamto nie, ale to całe oko Czerwone. czerwone zaropiało. Rano to my się odklejali. Kinga, coś będziemy musieli pisać, jakieś leki. Najpierw cię posłucham. To jest całkiem inny charakter pracy. Jednak tutaj się ma taki naprawdę bezpośredni kontakt. W szpitalu to jest taki kontakt bardzo formalny, prawda? Przede wszystkim tam pobyty są takie krótkoterminowe, a tutaj no to u nas raczej to są takie dłuższe, że tak powiem, relacje. A ja chciałam zapytać, jak się czujesz? Czy dobrze? Dobrze. A jak tam nowa szkoła? Też dobrze? A byłeś dzisiaj w szkole? Wagary? Ale jutro idziesz, żeby nie było. Maciek, pytanie, czy mogę cię zbadać? Dziękuję. To umówmy się tak, że ja cię najpierw badam, a potem będziemy dalej negocjować, dobrze? Może być? A teraz plecy. No do przodu, Maciuś. Moim szczęściem było to, że przez połowę swojego życia zawodowego mogłam pracować w szpitalu i cieszyć się nieprawdopodobną satysfakcją z tego, że do szpitala rodzice przywodzili bardzo chore dziecko, a ono wybiegało z tego szpitala na własnych nóżkach. To jest to coś, co tak nakręca tą pracę lekarską, ta niesamowita satysfakcja. Mogę wyleczyć. Pokaż język. Ale język wystaw tak. Powiedz a. Dobra, wystarczy. Tutaj już tej satysfakcji mieć nie będę, natomiast mam satysfakcję inną. Ja wiem, że moim zadaniem jako lekarza jest to, że trzeba przyjąć z pokorą fakt, że ani ja, ani nikt z moich kolegów na świecie tej choroby u tego dziecka wyleczyć nie potrafi, ale to, co potrafimy zrobić, to sprawić, żeby nie cierpiało. To ty? To ty? No elegancką sukienkę sobie ubrałaś. To jeszcze lalce Zuzi ubierz jakąś. Taką, wiesz, na bal, żeby miała. Około 8 lat jestem fizjoterapeutką w hospicjum. Na pewno nie jest to fizjoterapia, gdzie ustalamy sobie jakiś cel funkcjonalny, który będzie, nie wiem, mój pacjent jest po zabiegu
kolana i mam za zadanie przywrócić go do aktywności sportowej, tak? Ale tym pacjentom naprawdę jesteśmy w stanie pomóc, podnosząc ich jakość życia. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, czego naprawdę potrzebujemy w życiu, myślę, że każdy z nas, nawet osoba zdrowa, to nie chcemy, żeby coś, co robimy na co dzień, sprawiało nam wysiłek. Jeżeli to jest pacjent, który tylko leży, to nie chcę, żeby dla niego było wysiłkiem utrzymanie tej pozycji, żeby dla niego wysiłkiem było oddychanie. Więc jeżeli ja jestem w stanie mu to ułatwić, ten wysiłek zmniejszyć albo poprawić funkcjonowanie w infekcji, zapobiegać takim problemom jak deformacje, przykurcze, czyli wiem, że moje działania w tym momencie będą prezentowały tym, że jego to nie będzie bolało za jakiś czas. Ćwiczy, jedna, druga, dołączamy 2 naraz. O, widzisz, patrz. Cześć. My wiemy, że ten czas, który pozostał, może być różnie długi. Chodzi o to, żeby ten czas był wypełniony radością, dobrymi wspomnieniami. Nie tylko tą walką z chorobą, tylko żeby był wypełniony wszystkim innym, tym, z czym kojarzy się dzisiejsze życie. Czyli żeby były imprezy, żeby były wyjścia, a może jakaś sesja zdjęciowa, jakieś przebranie, żeby to wszystko było. Czasami mówimy, że musimy się spieszyć, bo wiemy, że choroba postępuje bardzo szybko. I wtedy staramy się w ten krótki czas wepchnąć to wszystko, te wszystkie akcje, właśnie to coś, żeby było zamieszanie w domu, żeby budować wspomnienia kolorowe, ładne, a nie tylko te związane z samą chorobą. Ona tam zawsze będzie, ale niech ona nie będzie dominująca. Pomóc? To ci pani Ola ci pomoże. O. Wyjście do zoo, wyjście do parku, zorganizowanie jakiegoś wydarzenia, urodzin. Zawsze to jest coś nowego, zawsze to powoduje, że dziecko na chwilę być może zapomni, może rodzic zapomni. Da chwilę to wytchnienia, trochę radości, uśmiechu na twarzy. Nasz Maciek nie jest fanem tortów i pytanie, da się to w tą stronę kotleta? Tak. Lećmy samolotem, zanurkujmy cokolwiek, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, już mówię o takich bardziej ekstremalnych rzeczach, tak? Albo nie wiem, pojedźmy w góry, proste sprawy, tak? I to jest to, co możemy zrobić i właściwie, czy to nie jest piękne? Tak po prostu. Dobra, i idziemy i patrzymy na Hanię. Super. A zrób pipik, jak ty robisz? Tymuś, jak tam się masz? Jest okejka? Czy są rzeczy niemożliwe? To jest trudne pytanie. Jeśli pojawia się jakieś zadanie, to staramy się je zrealizować każde takie marzenie. Mieliśmy dziewczynkę, która marzyła o locie samolotem. No i stwierdziliśmy, czemu nie? Udało nam się zorganizować dla niej przelot wojskowym samolotem Kasą, co było wielkim wydarzeniem i potrzebowaliśmy do tego bardzo dużo organizacji, no bo trzeba było to załatwić na różnych szczeblach już i wojskowych, żeby otrzymać zgodę na taki przelot. Ania, wszystkiego najlepszego. Zobacz, o ja cię. To chyba będziesz podawać mamie dalej, co? Dzień dobry. Chyba ci się to podoba, co? Zobacz, podotykamy tego pudełka. I nie ja to wymyśliłam, tylko Światowa Organizacja Zdrowia. Jak definiuje opiekę paliatywną, to mówi, że celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia człowieka, który cierpi na niepoddającą się leczeniu przyczynowemu chorobę o charakterze postępującym w sferze zarówno fizycznej, jak i psychicznej, jak i duchowej, jak i socjalnej. I chodzi również o poprawę jakości życia jego rodziny. To jest definicja WHO.
Módlmy się za rodzinę Zuzanny, za jej siostrzyczki, nią samą, aby spotkanie z Panem Jezusem w tym sakramencie Jego miłości, Jego ciała i krwi wydało w życiu waszej rodziny przede wszystkim, ale nas wszystkich także i całego Kościoła błogosławione owoce. Zaczęło się od kolegi pediatry, który tu niedaleko mieszka i tak naprawdę od personalnych trudności hospicjum. Był ksiądz, potem przestał być, mieli drugiego, też zrezygnował. No i Wojtek kiedyś przyjechał tutaj, oni tu czasem byli z rodziną na mszy świętej, czy ja bym nie wyrwał paru godzin w tygodniu. Pojechałem, dowiedziałem się o co chodzi, że to faktycznie nie jest jakiś etat, tylko tak, żeby towarzyszyć. No już wtedy wiedziałem, że nie dzieciom, tylko bardziej rodzicom dzieci, że dzieci malutkie. Nie? No już z 5 lat będzie. Cieszymy się dzisiaj, że w tym gronie komunii, więc przy jednym stole z Panem Jezusem, z nami wszystkimi jest już Zuzanna. Dowiedziałem się, że mnie Zuzia zaprasza na kawę, no to będę na kawie. Ja w którymś momencie myślałem, że to jest strasznie takie w cudzysłów włożone i naiwne, czy nie będzie trzeba w którymś z tych przypadków bronić Pana Boga, nie? Ty jako rzecznik teraz się wypowiedz, co to za historia z tą chorobą. Otóż ja jestem w bardzo wielu sytuacjach zbudowany tą postawą niejednej tej mamy i niejednego taty. Wielu rzeczy się pewnie muszę sam domyślić, ale jako ludzi takich religijnych, że to raczej buduje moją wiarę niż wystawia mnie na jakieś takie pytania. Czy ktokolwiek się nadaje do pracy w hospicjum dziecięcym? Powiem tak. Fajnie by było, jakby nie było potrzeby hospicjum takiego czy innego. Ale myślę, że bardzo mało osób jest w stanie pracować w tym obszarze. Trzeba mieć dużo empatii. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Trzeba mieć dużo takiego ciepła, spokoju takiego dużo w sobie. Spotykamy się z dużą ilością emocji, różnych uczuć. Trzeba być empatycznym, no bo w stosunku do tych rodzin musimy mieć pewne wyczucie w kontakcie z nimi. Natomiast musimy wiedzieć, gdzie jest ta granica. Ta praca przenika do domu. To nie ma siły, żeby nie przenikała. I dlatego im dłużej się pracuje, to tym bardziej człowiek pracuje nad tym, żeby znaleźć sobie takie wieże, żeby się w nich schować i odbudować. Czyli nabrać siły, nabrać odpoczynku po to, żeby wrócić do hospicjum i dalej móc pomagać. Tymeczku, a położysz się? Ja zobaczę twój brzuch. Połóż, dobra? Nie? Coś na stojąco. Dobrze, to proszę do mnie podejść. Proszę podejść, no. Bliżej. Ale na skacząco się nie da. No chodź. Ci ludzie, do których jeździmy, nie chcą, żebyśmy byli smutnymi ludźmi przytłoczonymi wielką liczbą problemów, tylko oni chcą, żebyśmy przyjeżdżali jako przedstawiciele, silni przedstawiciele tego świata, w którym trzeba żyć. Dobra, masz Tymuś Odpisz się tutaj. tutaj na dole, w tym miejscu, proszę, zrób autograf. Proszę. Tu, no. Tymek, tak. Pięknie. Praca w hospicjum nie jest straszna. My mamy pewne zadanie, bo ja jestem lekarzem, ja wiem, co mam robić. Ja mam dawać tak leki, żeby dziecko mogło funkcjonować najlepiej, jak w danej sytuacji tej choroby może. Proste zadanie do wykonania. Fizjoterapeuta ma proste zadanie do wykonania. Ma tak ćwiczyć z dzieckiem, ma tak dobrać sprzęt rehabilitacyjny, żeby w tej sytuacji chorobowej, w której znajduje się dziecko, mogło jak najlepiej funkcjonować. Podobne zadanie ma pielęgniarka. Jakie zadanie ma psycholog? Porozmawiać z rodzicami, wysłuchać ich i podpowiedzieć, jak w takiej trudnej sytuacji można sobie poradzić, albo jak sobie poradzili inni. Jakie zadanie ma koordynator wolontariatu? Tak zorganizować wolontariat, żeby móc pomóc tym dzieciom. Jakie zadanie ma pracownik socjalny? No tak zorganizować pomoc społeczną, żeby pomóc tym ludziom w sprawach, które naprawdę potrzebują.
Nie zarzucić ich pomocą, której nie potrzebują, tylko znaleźć to, czego oni potrzebują. Proszę zobaczyć, jakie to są proste zadania. Czyli praca hospicjum, praca pracowników hospicjum zbudowana jest z drobnych, prostych zadań. No. Brawo. Przerwa? Dobra, no to odpoczywamy. Co będziemy potem robić? Będziemy ćwiczyć następne ćwiczenie? A, mam ci stopy rozciągać? Dobra. A chcesz się oprzeć, czy nie? Tak? To są pacjenci, którzy nas dużo uczą. Myślę na pewno doceniania tego, co mamy tu i teraz. To na pewno, ale takie radości z życia. No i niejednokrotnie naprawdę po wizytach u niektórych dzieci, no wychodzę taka dużo radośniejsza niż czasami przed wejściem. Dużo nas też uczy to, jak one reagują na dane sytuacje. Oczywiście zdarzają się dzieci też starsze, które dużo bardziej analizują, ale jednak to są dzieci. One inaczej do tego podchodzą i myślę, że zdrowiej niż my, dorośli. Jedna. A, widzisz, sama sobie pomagasz? Ta noga da radę iść bez ręki. Raz. Hop, a spróbujemy rączkę mieć luźno? No pięknie, elegancko. Dzieci żyją tu i teraz. Dziecko jest zainteresowane tym, żeby go nie bolało, żeby się dobrze bawiło, żeby się śmiało, żeby miało mamę, tatę, no to najważniejsze, tak? I żeby się miało z kim bawić albo czym bawić. I one żyją na takim poziomie, więc jeżeli takie sobie odpamiętam dzieci malutkie, to na przykład one potrafią powiedzieć: słuchaj, nie mam czasu, muszę się iść bawić. Tak, także jak już musisz mnie zbadać, to dobra, zrób to byle szybko, no przecież nie mam czasu, tak? Tak, i jakby jest serduszko, poczekaj za oś, tutaj odepniemy koszulkę. Tak, z przodu zrobimy tak. No. Czekaj, jakby jest serduszko. No weź sobie, weź, tutaj będziesz miał to robić teraz. O, Nawiązuje się więź. Te dzieci, które są w takim większym kontakcie, naprawdę my czasem mówimy, że nasze dzieci, tak? Człowiek się tak po prostu przywiązuje, jakoś zżywa na takim poziomie. My jesteśmy oczywiście zewnętrzną instytucją. Kładziemy duży nacisk, żeby ta granica była postawiona, ale w emocjach gdzieś jest, nie? No i co? No i przychodzi taki ten czas, że dziecko odchodzi. Myślę, że każdy z nas też przeżywa żałobę. To nie jest też tak, że nie wiem, to nas nie dotyczy, to mnie nie dotyczy, tak, że okej, dobra, no to zakończyliśmy opiekę nad jednym pacjentem, zwolniło mi się miejsce, jest drugi pacjent. No to nie tego typu miejsce, nie tego typu praca i myślę sobie, że to jest trudne. Ja bym powiedziała, że ja nawet jestem taka trochę zbuntowana na to. Dlaczego tak akurat się dzieje? Pomimo tego, że tutaj pracuję tyle lat. Śmierć taka, jak jest w hospicjum, bo to jest inny rodzaj śmierci, można nazwać misterium śmierci. Można nazwać, że jest to coś, jest to podniosłe pożegnanie. I nie boję się tego. Czasami muszę powiedzieć, że mam zaszczyt być zaproszona przez rodziców do tego, żeby w tym uczestniczyć. Śmierć nie jest straszna. Jest smutna.
Musieliśmy się pożegnać z tymi swoimi wyobrażeniami o świecie, o naszej rodzinie, jaka będzie. No, chyba jak w każdej sytuacji, po prostu sobie urządzamy świat na nowo. Jest on inny. Potem do tej inności się przyzwyczajamy. A potem jest trudno znowu zacząć od nowa, kiedy dzieci odejdą. Mieli dosyć specyficzną sytuację i taką dosyć mocno doświadczającą, ponieważ synek, który był pod opieką hospicją, zmarł w październiku. Natomiast córeczka starsza, która była na respiratorze, zmarła w grudniu tego samego roku. W związku z czym myśmy tą żałobę w jednym czasie przeżywali. Natomiast zostaliśmy ze zdrowym synkiem, dla którego musieliśmy żyć i funkcjonować tak, żeby jego dzieciństwo było takie jak dzieciństwo innych dzieci. I to było naszym priorytetem. Były pretensje do Pana Boga, było szukanie winnych, były też modlitwy o cud, więc ten etap też był potrzebny. Myślę, że patrząc na swoje doświadczenia i patrząc na to wstecz, wiem, że może być różnie, że można się oddalić bądź zbliżyć do Pana Boga w swojej wierze. I my, doświadczając tych trudnych sytuacji, ale też bliskości i pomocy z każdej strony, nie mieliśmy tych pretensji na końcu. Każdy człowiek jest wyjątkowy i każdy jest niepowtarzalny. Nie da się zastąpić człowieka. Śmierć jak najbardziej jest absurdalna i to każda. Takiego dziecka jest jeszcze bardziej absurdalna niż starca, więc śmierć sensu nie ma. W umieraniu nie ma nic wartościowego, pozytywnego, nie. Śmierć jest absurdem, natomiast na szczęście ja mam taki przywilej wiary, mam nadzieję, że dzielę go z wieloma ludźmi, żeśmy poznali tego, który pokonał śmierć. Ale jak to jest ciągle nieoswojone, jak jest ciągle człowiek wobec tej śmierci taki tkliwy i delikatny, to ja poznałem, kiedy musiałem pochować własnego tatę. Sprawiałem pogrzeb własnego taty, nie? To jest takie doświadczenie głębokie, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, przyzwyczajenie, takie obycie się, no, że to zawsze ona jest ciężarem. No i dobrze, że jest pokonana, ale to ja tak wiem, ale przeżywa się po prostu smutek, tęsknotę, żal, sprzeciw, nie chce się tego, a jest. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. Kiedy fale burz chcą porwać mnie, z Tobą zniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś zmieniony Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Zawsze, kiedy przychodzi ten nasz dzień, kiedy się spotykamy,
kiedy wspominamy nasze dzieci i pozwolę sobie tak powiedzieć, bo jakoś tak czuję też, że są poniekąd moimi dziećmi, to jest taki czas, kiedy człowiekowi trochę bóla staje w gardle, trochę łzy do oczu napływają, bo przed oczami stają wspomnienia wielu lat, czasami wielu miesięcy, czasami są to wspomnienia krótkie, ale żywe. Doznałam takiego wyróżnienia, spotkania niezwykłych dzieci, takich dzieci, które zmieniają świat, takich dzieci, które zmieniły mnie, zmieniły moje otoczenie, zmieniły ludzi, z którymi pracuję i że spotkałam Was, przed którymi zawsze się nisko kłaniam, za to, że pokazaliście mnie, jako lekarzowi, jako człowiekowi, na czym polega prawdziwa miłość. Pozwólcie, że powiem Wam tylko jedno. Dziękuję. To, co było dla mnie niezwykle uczące jako dla lekarza, który zaczynał swoją przygodę z medycyną paliatywną, to jedno z pierwszych dzieci, które umarło. Pochodziło z wielodzietnej rodziny. Był to chłopiec z chorobą nowotworową. Jeździłam do niego, jak już był w terminalnym stanie. No i w pewnym momencie zaczęła się już agonia. Wtedy rodzice zapytali mnie, czy to już. Powiedziałam, że tak. I wtedy przyszła do domu cała rodzina. Przyszły też wszystkie inne dzieci. I oni wzięli się za ręce i każdy z tych dzieci i rodzice, i dziadkowie dziękowali Panu Bogu za 12 lat życia Kuby. Ja patrzyłam i nie mogłam uwierzyć. Ale potem takich obrazków przed moimi oczami przewinęło się wiele. Jasne, że są formułki, które można tutaj powiedzieć, tak? Ale jak sobie poradzić ze stratą? Mam nadzieję, że żaden psycholog nigdy w życiu nie odpowie na to pytanie. Ja myślę, że uniwersalne rady są jednymi z gorszych, które można komukolwiek dać. Chyba jest tylko jedna, jedyna rzecz, którą jak się straci dziecko, straci kogokolwiek bliskiego, jak się jest w żałobie, można zrobić źle. Można zrobić źle, czytaj, można zrobić sobie i bliskim krzywdę. A mianowicie przestać o tym mówić. Stworzyć temat tabu, uznać było, minęło, nie chcę o tym rozmawiać, nawet na poziomie przeżywania idę do pracy, uciekam, zamykam się. Więc jak odpowiadam na pytanie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, to rozmawiać, pamiętać, pozwalać sobie na płacz, pozwalać sobie na przeżywanie, dać sobie czas. Zawsze przy przyjęciu rozmawiamy o śmierci. Czasem wychodzi to od rodziców, zawsze, jeśli nie wyjdzie od rodziców, wychodzi od nas. My wychodzimy z prostego założenia, aczkolwiek bardzo trudnego, że dawanie fałszywej nadziei jest źródłem dodatkowego cierpienia. Może prościej by nam było, gdybyśmy rodzicom nie wszystko mówili, tylko do kogo potem będą mieli pretensje, jak się okaże, że już od początku było wiadomo, że nie będzie dobrze. Myślę sobie, że to jest nie fair. Po prostu. Zawsze sobie trzeba zadać pytanie, jaki jest cel naszego postępowania. Czy przedłużenie na siłę życia niesie za sobą ulgę i podniesienie jakości życia człowieka, którym mamy się zaopiekować, czy my przedłużamy mu cierpienie? Doświadczony lekarz już wie, gdzie jest ten moment. Są takie sytuacje w życiu, kiedy nie wiadomo. To wtedy się nie patrzy na to, tylko się ratuje życie za wszelką cenę. Ale wtedy, kiedy się już wie, to trzeba sobie zadać zawsze pytanie, co my robimy i dla kogo to robimy. Czy w hospicjum rozmawiamy o śmierci? Bardzo rzadko. Bo tak naprawdę wiadomo, że ona jest nieunikniona i wiemy, że mamy podwyższone ryzyko przedwczesnej śmierci. Ale opieka nad dzieckiem w hospicjum to nie jest to, że my o tej śmierci cały czas rozmawiamy. Opieka hospicyjna to jest dbałość o życie. Wiemy, że będzie krótsze. Wiemy, że mamy czas ograniczony, że trzeba dołożyć życia do dni, jak nie można dołożyć dni do życia. W hospicjum się żyje, w hospicjum tętni życiem.
można lubić pracę w hospicjum, bo to jest wymierne to, co tutaj robimy. Pomagam ludziom, którym wiem, że ta pomoc im jest potrzebna. Mogę pomóc innym i mogę pomóc w ten sposób też trochę sobie. Byłbym uboższy jako człowiek, jako ksiądz, gdybym nie miał tego kontaktu z tymi ludźmi. To mi bardzo dużo daje. Ta praca z tymi dzieciakami daje dużo satysfakcji. Nie uważam, żeby to była praca najtrudniejsza na świecie. Mam przekonanie, że ta praca, którą wykonuję, jest ważna i taka dająca mi poczucie, że robię coś dobrego. Cały czas mam głębokie poczucie sensu tej pracy, wartości tej pracy, takiego sensu, gdzie w żadnym innym miejscu nie dałoby się znaleźć. Satysfakcji w tej pracy, to może tutaj nie ma miary. Może tego się nie da zmierzyć. Dla mnie jest ona wysoka. To, co mnie najbardziej porusza, to trudno mi jest znaleźć, czy wyobrazić sobie inne miejsce, gdzie można by zobaczyć miłość w czystej postaci. Gdzie rodzic, mając na przykład dziecko, które nie ma żadnej interakcji, ono się nie odwdzięczy nawet uśmiechem. A ile można temu dziecku dać i mieć poczucie i widzieć to jako obserwator, że jest ono kochane. Nie znam innego miejsca, gdzie można zaobserwować bezinteresowną miłość w takim wymiarze jak tutaj. Praca w hospicjum uczy pokory wobec życia, uczy pokory wobec planowania, uczy pokory wobec własnych możliwości, uczy pokory wobec rzeczy, których nie potrafi się zrozumieć, pomimo tego, że się człowiekowi wydaje, że już tyle wiedzy posiadł. Praca w hospicjum pokazuje, że człowiek jest tylko człowiekiem. Nie ma władzy nad życiem i śmiercią. Choćby się mu wydawało, że jest lekarzem i potrafi wszystkich wyleczyć. Nie. Ale uczy pokory również wobec własnych ograniczeń. Także hospicjum to jest taka jedna wielka lekcja pokory.